i on po prostu tą całą Twoją stylizację wprowadzi w XXI. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumowni. Dostałam taki komentarz. Co byś poleciła, żebym założyła na ślub? Jak się domyślałam, chodzi o jej ślub, o tej mojej obserwatorki ślub. I generalnie jedyna rada właściwa to taka, żeby to było coś Twojego, coś, co kochasz, coś, co Ciebie opisuje. Może masz signature, to użyj po prostu tego signature, bo to będziesz wtedy Ty, a poza tym to jest Twój dzień i żadne konwenanse, ani żadne ramy się Ciebie nie mają. To raczej goście mogą mieć dylemat, co założyć, żeby, nie wiem, nie przytłoczyć innych i tak. Ty nie musisz się tym martwić. Jeżeli jesteś panną młodą, to dowolność. Ja na przykład ubrałam coś bardzo, bardzo mocnego. Ale mimo wszystko pokusiłam się o zestawienie takich zapachów, które według mnie przepięknie będą grały w tym dniu. Oczywiście jeszcze ważne, co ubieracie. Ale zacznijmy, nie przedłużam tego wstępu. Fajnie, kiedy zapach idzie w parze z tym, co na sobie macie. A że głównie na polskich ślubach królują białe suknie. Mogą one być jakieś écrit i tak dalej, ale na jednym z live'ów z Wami rozmawiałam, że nigdy w życiu nie byłam w Polsce na ślubie, gdzie panna młoda założyłaby czerwoną suknię bądź czarną. Natomiast Wy opowiadałyście o takich ślubach, że i owszem, zdarzały się. Więc fajnie jest wtedy dopasować po prostu się w jakiś sposób do tej kreacji. Jedne ubierają księżniczkowe suknie, drugie bardzo dopasowane, trzecie z gołymi plecami, czwarte gorsetowe, piąte, nie wiem co tam jeszcze jest. W każdym razie, skoro sukienkę potraficie sobie dobrać do własnego stylu i do tego, w czym się czujecie najlepiej, to tak samo potraktujcie sprawę z perfumami. Po prostu wybierzcie to, w czym się czujecie najlepiej. Natomiast muszą to być swoiste comfort scent. I tak, moim zdaniem, jeżeli wybierzesz niżej meant to be seen, to się nie zawiedziesz. Dlaczego? Ponieważ to jest zapach spokojny, bardzo kremowy, piżmowy, niezwykle elegancki, bardzo kobiecy. To jest taki zapach do czysto białej sukienki, bez żadnych koronek, bez żadnych napów, bez żadnych kryształków naklejonych. Czysta biała sukienka, która jest dopasowana. Wy macie przepiękną figurę i ten zapach dopełni tej stylizacji. On wtedy będzie taką kropką nad i tej kreacji. Kolejny zapach to znowu zapach piżmowy. Takich tutaj troszkę będzie, nie ukrywam. To jest zapach z kolei do koronkowej sukienki, która jest sukienką dopasowaną, z leciutkim trenem, troszkę się tam z tyłu ciągnie, ale też do sukienki, która ma krótszy przód. Widać Wam trochę nogi. Może góra być zabudowana, ale nie musi być absolutnie. Ten zapach w każdej z tych opcji będzie pachniał rewelacyjnie, czyli Mask Therapy od Initio. To jest zapach tej koronki, bo to jest zapach piżma bardziej puchatego, słodkiego, ale jednak też puchatego i turbokobiecego. Jak wiemy, koronki są raczej zarezerwowane dla kobiet. Ten zapach Miller Harris Rose and Noir to nie jest najprostsza woń. To jest zapach dla właśnie tych kobiet, jednostek, które nie pójdą w stricte białej sukience. To jest zapach dla kogoś, kto będzie przełamywał troszeczkę konwenanse i te utarte ścieżki ślubne. To jest osoba, która może nie pójdzie w czarnej sukience,
ale to jest osoba, która będzie miała różne dodatki, jakieś niebieskie rękawiczki czy czerwone rękawiczki, jakieś akcenty przy tej sukience, pasek na przykład jakiś w jakimś kolorze. To jest tego typu kobieta, dlatego że to nie jest też zwykła róża. To jest róża świeżokorzenna, pieprzna, z kolendrą, z paczulą. To jest róża, która jest przepiękna i jest kobieca, ale nie w prostocie, nie w takim prostym, nie w takim turboprostym odbiorze. To jest dla kobiety, która chce zaznaczyć swoją obecność, chce być inna, chce się wyróżnić. Zdecydowanie polecam. Teraz zapach Prada Infusion Santal Chai. Chai Santal, nie pamiętam. W każdym razie to jest zapach do kremowej sukni z lekkim dodatkiem gdzieniegdzie kwiatów i te kwiaty są z koronki i w nich jest perła. W środku tych kwiatów jest taka nieduża perełka jeszcze doklejona i nie musi być ona zabudowana, ta suknia, natomiast na pewno musi być w kolorze kremowym, bo kremowy jest ten zapach. Jest to zapach przede wszystkim drzewa sandałowego z delikatnym właśnie gdzieś tam aromatem herbacianym, ale tak delikatnym, że no absolutnie kojarzy się turbo elegancko. Niesamowicie też klasycznie ten zapach wypada, więc to będzie właśnie też dla takiej klasycznej kobiety. Jeżeli jesteś z kolei kobietą trochę retro, lubisz vintage, będziesz też miała vintage sukienkę w starym stylu, lubisz buty, czułenka w stylu vintage, będziesz miała też fryzurę kok, to polecam Ci Cartier La Panthère. Ja mam akurat w edycji EDP. Polecam, bo dopełni tej stylizacji, mimo że on nie jest do końca vintage. I to jest w nim świetne, ponieważ mimo wszystko ten zapach Cię uspółcześni. Jest owocowy, piękny, przyjemny, niezwykle elegancki i on po prostu tę całą Twoją stylizację wprowadzi w XXI wiek z lekkim sznytem vintage. Druga propozycja, też dla tej kobiety, która jednak gdzieś tam jest sercem w tym stylu retro, która się w tym lubuje i też chce tak wyglądać, to druga propozycja to jest Quelque Flow Original od Ubiżon. To jest propozycja z kolei dla kobiety, która lubi retro, ale lubi też krzyczeć i lubi zaznaczać swoją obecność, bo pamiętajcie, że nie musicie szukać tylko spokojnych woni, że możecie też nałożyć coś projektującego, że możecie zaznaczać swoją obecność, bo w tym dniu nieważne jest, co ktoś o Was pomyśli, ale jak Wy się będziecie czuć. Zapach też powinien w jakiś sposób Was podnieść. Jeżeli wiecie, że jesteście kobietami silnie stresującymi się przy takich okazjach, to może ten zapach właśnie powinien być projektujący, żeby dodać Wam odwagi, żeby dodać Wam animuszu, żeby dać Wam pewnej energii. To jest taki zapach. Możecie go nakładać na ślub, jest idealny. A jak mówimy o krzyczących kompozycjach, no to kolejną Wam taką zaproponuję. Sabraż. Białe kwiaty na ślub? Dlaczego nie? Oczywiście, że tak, a szczególnie takie podane na słodko i cytrusowo. To jest najpiękniejszy zapach, który projektuje bardzo silnie, ale który da Wam elegancję na ślubie. To jest zapach właśnie z wiązanką z białych kwiatów do bardzo białej jednak sukni
z delikatnymi błyskotkami, na przykład na gorsecie. To jest tak dla kobiety, która kocha błyszczeć, dla kobiety też pewnej siebie, bo ten zapach jest turbo pewny siebie. Jeżeli jesteś z kolei kokietką i jesteś taką filigranową, malutką kobietką, która po prostu chce być delikatna i chce, żeby każdy ją tak odbierał, która ubierze się też w sposób bardzo elegancki, delikatny, nieprzykombinowany i na pewno nie księżniczkowy, to polecam serdecznie Penhaligon z Duchess Rose. Moim zdaniem ten zapach Cię ubierze, a nie przebierze. Doda Ci energii, będzie taki Twój, a tylko ci, którzy się do Ciebie zbliżą, poczują, czym pachniesz. No i odbiorą Cię bardzo wytwornie, z klasą, jak taką kobietę wykwintną, wyrafinowaną. I jeżeli zależy Ci właśnie na czymś takim, to ten zapach będzie idealny. A teraz coś, co wybierze prawdopodobnie ogrom osób. Kajali The Wedding Silk Santal. No, bo szczerze Wam powiem, to pachnie ślubem. Ale znowu, jest to drzewo sandałowe. Bardzo kremowe, z odrobiną jakiejś wręcz mleczności. Niezwykle kojarzące się ze ślubem, z weselem. Przyskórny, więc doda Wam wyrafinowania. Zdecydowanie, w ogóle ten zapach jest genialnie zrobiony, nieraz Wam mówiłam. Więc jeżeli naprawdę nie masz, to jest moim zdaniem zapach taki wyjście awaryjne. Nie wiesz kompletnie, co założyć, pogubiłaś się w tym, nie masz już pomysłu, jesteś ubrana księżniczkowo, masz różowy bukiet, wiązankę, masz też welon, ale nie wiesz, co masz na siebie założyć. No to ten zapach będzie pasował i do Ciebie księżniczkowej, i do Ciebie w sukni dopasowanej z trenem, i z welonem, i z tiarą, czy jak to tam się nazywa. Obojętne. To będzie Wasz wytrych. To będzie Wasze wyjście awaryjne. Nie wiesz co? Załóż kajali. To też może być wyjściem awaryjnym. Ten zapach też może komuś uratować ten dzień. Ten zapach jest moim zdaniem skomponowany wręcz perfekcyjnie na wesele, ale jeżeli będzie bardzo upalnie, to się jednak nad nim zastanówcie. Chodzi o Shalimara L'Essence. Zastanówcie się nad nim, bo jest to silnie waniliowy zapach. No i nie musicie się wcale w jakiś turboupalny dzień świetnie z nim czuć. Ono raczej nie doda Wam rzeźkości ani świeżości. Ale jeżeli to nie będzie najcieplejszy dzień, to nie będzie najpiękniejszy pogodowo dzień, ale najpiękniejszy nadal Wasz, to ubierz ten zapach, bo on po prostu Was otuli i stanie się przepięknym dopełnieniem Waszej stylizacji. To też jest zapach do, moim zdaniem, każdej sukienki. I ostatni zapach, o którym Wam powiem, bo naprawdę tego typu zapachy zrobią Wam dzień. Ja tutaj mam resztkę dosłownie Jovoy Musk Palace. I teraz powiem Wam, że to jest zapach dosyć przestrzenny. I równie dobrze w tym miejscu mogłabym pokazać Prada Infusion d'Iris albo Zara Romance d'Iris. Możecie spróbować, którego chcecie. Możecie też pójść w tę tańszą wersję. To są zapachy, które będą świetnie pasowały do typu zimy, czyli na przykład do kobiety w czysto białej sukni, wręcz z błękitnymi dodatkami, która jest bardzo chłodna, ma też chłodne włosy, chłodno wypada, też cały makijaż ma w takiej trochę tonacji chłodnej, jest przepiękną zimą. To będą zapachy dla Was, które idealnie Was dopełnią,
bo to są zapachy irysa takiego bardziej papierowego, właśnie przestrzennego, chłodnego wręcz w odbiorze. Przepiękne i one dodadzą Wam 10 cm. Będziecie górowały nad całym towarzystwem. Kto do Was nie podejdzie, to będzie czuł od Was niesamowitą klasę, niesamowitą. I w tym dniu wiem, że zależy Wam też na tym, żeby czuć się inaczej, żeby dodać sobie wykwintności, wyrafinowania, żeby poczuć się najelegantszą kobietą na całej planecie. Dbamy wtedy o szczegóły, o biżuterię, o makijaż, który ma być nieskazitelny, o ułożenie włosów, o błyszczenie się naszego ciała, wybalsamowanie tego ciała, które ma tak pięknie się mienić w słońcu. I taką kropką nad i ma być dla Was zapach. To będą właśnie tego typu zapachy. Idźcie w tę woń, się nie zawiedziecie. I to by było na tyle, kochani. Tak naprawdę zapachy dobrałam do mojej wizualizacji, do tego, jak ja widzę Was, jak ja bym dopasowała woń do tego, w czym chcecie iść na ten ślub. Spróbujcie się tak zabawić i pomyśleć, jaki zapach kojarzy Wam się z sukienką, którą wybrałyście, z Wami też, z Waszym charakterem. Jeżeli jesteście bardziej entuzjastyczne, nie bójcie się projektujących zapachów. Jeżeli z kolei jesteście cichutkie i takie bardzo stonowane, idźcie w delikatne, różane wonie, takie, które nie będą wcale babcine, tylko będą bardzo współczesne. Zawsze irys się też obroni, ale właśnie ten taki bardziej papierowy. Idźcie w to. Naprawdę, ten dzień, tego dnia już nie powtórzycie. Bo nawet jeżeli powtórzycie, to on nie będzie z tym mężczyzną. Poczujcie się jak po prostu $1 000 000, a zapach Wam to da. To tyle, kochani. Do następnego. Buziaczki. Pa, pa!